Cześć, witajcie na kanale Santos Zrób. Dziś przyjrzymy się kolejnemu taniemu urządzeniu z Allegro. Będzie to piła łańcuchowa, taka mini piła łańcuchowa akumulatorowa marki Gisam. Aczkolwiek daję sobie rękę uciąć, chociaż nie, może inaczej. Aczkolwiek jestem przekonany, że pod innymi markami również znajdziecie tą piłę łańcuchową. Podobnie jest z innymi urządzeniami, które są kompatybilne z akumulatorami Makity. Tak również jest w przypadku tego urządzenia. Ja już wcześniej je otwierałem i próbowałem zmontować tę kupę, natomiast przypatrzmy się, co znajduje się w pudełku. Instrukcja obsługi, 2 akumulatory. Myślę, że zajrzymy potem do środka. Piłka i taki worek akcesoriów. Łańcuch. Jest opisany jako 6-calowy mini. Klucz. Coś, co przypomina śrubokręt. Prowadnica do łańcucha. I zasilacz o niesprecyzowanych parametrach. Jego waga to kilka gram. Spróbujmy z tych dostarczonych części złożyć tą piłę łańcuchową do kupy, no i potem sprawdzimy, jak to działa. Tutaj w prowadnicy widać koło zębate, w które ten łańcuch powinien się wkomponować. Sprawdzimy, jak to będzie w praktyce. Analogicznie na samej piłce mamy również drugie koło zębate, gdzie zapewne ten łańcuch powinien wylądować. Ok, łańcuch siedzi w prowadnicy. Spróbujmy założyć go na piłę. Wydaje się, że siedzi tutaj dość ciasno. Natomiast widzę, że mamy tutaj dodatkową śrubę, którą możemy ustawić naciąg całości, ale może najpierw założę obudowę, a potem dociągniemy to bardziej. Łańcuch już zdążył mi wyskoczyć z przewodnicy, więc powtarzam tutaj operację od początku. Myślę, że w tym wydaniu jest to po prostu wykonalne. Spróbuję najpierw poluzować tą śrubę. Zobaczymy, czy coś to da i czy da się normalnie założyć ten łańcuch. Ten dołączony w zestawie śrubokręt jest zbyt szeroki w stosunku do szczeliny, którą zostawili tutaj na regulację naciągu łańcucha. A tak w ogóle to cały ten mechanizm trąci straszną taniością. Nie wyobrażam sobie, żeby to wytrzymało długi czas. No dobrze, zluźniłem trochę tą śrubkę regulacyjną. Podejście drugie. Znów wydaje się, że wszystko wskoczyło na swoje miejsce, natomiast wcześniej też tak było.
No i spróbujmy teraz już przy założonej pokrywie jeszcze raz wyregulować ten łańcuch. Ok, wydaje mi się, że siedzi ten łańcuch już w miarę stabilnie. Podłączamy baterię i sprawdzamy, jak to działa. Co my tu mamy? Jest to blokada przed uruchomieniem. We wciśniętej pozycji spust jest zablokowany. No i nie da się ukryć, że jest nieco głośna, no ale z drugiej strony czego innego można spodziewać się po mini pile łańcuchowej. Rzućmy jeszcze okiem na baterię. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy tutaj do czynienia z układem identycznym, jak w przypadku baterii dostarczonej z pilarką tarczową. Spod spodu da zauważyć się informację, że mamy do czynienia z ogniwami o pojemności 1500 mAh. Ogniwa oczywiście 18650, tegoroczne 5,55 Wh. Ogniw mamy 10. Więc niezależnie od tych dziwnych oznaczeń na naklejce, możemy tutaj z czystym sumieniem przyjąć, że mamy tutaj 1500 mAh razy 10 przy 3,7 V. Ok, skręcam to do kupy i sprawdzimy, jak zachowuje się sama piła. Do testów przygotowałem dwa takie fragmenty drewna. Jedno trochę już wysuszone, drugie trochę świeższe. Sprawdzimy, jak ta mini piła łańcuchowa da sobie z nimi radę. Najpierw cieńsza gałąź. No, muszę przyznać, że jestem dość pozytywnie zaskoczony. Nie wymagało to użycia dużej siły. Piła praktycznie sama chciała przejść przez ten fragment gałęzi. Utnijmy sobie jeszcze kawałek. Podobnie jak za pierwszym razem, piła ewidentnie ciągnęła. Nie trzeba było używać wiele siły. Teraz sprawdźmy, jak poradzi sobie z tym grubszym kawałkiem drewna. Jest ono trochę przesuszone, więc teoretycznie powinno pójść łatwiej. O ile zmieści mi się tutaj na biurku.
Tutaj piła walczyła już zdecydowanie mocniej, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że nie podołała zadaniu. Na pierwszy rzut oka widać jednak, że cała regulacja łańcucha musi zostać wykonana od nowa. Mimo tego, że ta mini piła łańcuchowa dość dobrze poradziła sobie z naszym przykładowym drewnem, mam dwie obawy związane z tym produktem. Pierwsza to brak jakiegoś mechanizmu smarowania. Myślę, że będzie się ta piła nagrzewać i przez to być może ulegnie uszkodzeniu, więc trzeba tutaj zadbać o jakieś dodatkowe smarowanie w okolicach łańcucha i kół zębatych. I druga sprawa to kwestia regulacji. Ten mechanizm do regulacji jakościowo budzi wielkie moje obawy. Co z tego wyniknie na długą metę, postaram się dać znać po dłuższym czasie użytkowania tego urządzenia. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. No, a ja tu jeszcze muszę trochę ogarnąć.